Siemanko, dzisiaj zagramy sobie z potem Wendy w szachy. Zaczniemy sobie E4. Potem tutaj skoczek będzie chciał wejść na C3. Dalej możemy sobie tutaj zagrać gońcem na C4. Tutaj D3 teraz. I teraz mamy tutaj widełki od pionka. I mamy tak. Bicie, bicie. Potem bicie. I hetman nie może tego zbić, bo tutaj mamy bicie pionkiem. Więc tu spróbujemy zaatakować sobie skoczkiem. Tutaj atak gońca na hetmana. Nie ma się czego bać, wychodzimy kolejną figurą. Jednocześnie atakując tutaj tego pionka. Tutaj możemy sobie rozważyć tak naprawdę kilka opcji, bo możemy tutaj zaatakować koniem. Potem tutaj mamy odbicie hetmanem najprawdopodobniej. No i gra się tutaj dalej toczy. Może też po takim ruchu może też coś takiego iść. Spróbujemy sobie wymienić tak. Jak na razie całkiem to dobrze wygląda. Tutaj na linii F pionki są zdublowane. Tutaj skoczka hetman broni i pionek z linii G. Spróbujmy sobie tego darmowego pionka może na razie wziąć. Potem tutaj zaraz będziemy chcieli pewnie tutaj wyjść sobie drugim końcem. Jakaś roszatka. Dobrze, no tutaj pierwsze co się nasuwa do głowy, to jest tutaj bicie skoczka gońcem. Potem naturalnym ruchem będzie tutaj odbicie hetmanem. Natomiast z takich ruchów, które jeszcze można by było rozważyć, to jest zagranie. W sumie to nie można, bo na początku myślałem, że tutaj pójść, tylko że ten goniec jest czarnopolowy, także to nie działa tutaj. Potem można będzie spróbować tym pionkiem tutaj przekurzyć tego końca. Ale na razie myślę, że mając przewagę dwóch pionków, lepiej będzie jednak wymienić figurę. Dobrze, zgodnie z planem wyjdźmy sobie tutaj tym końcem. Tutaj struktura pionkowa przeciwników tutaj jest trochę dość rozbita. Tutaj one się wzajemnie niezbyt bronią. Mają dużo odstępy, tutaj nawet są zdublowane.
Odbijemy sobie tutaj pionkiem. Z takiego względu, że tutaj odbijając hetmanem po prostu ten pionek by podwisał. W tym momencie tutaj mamy oba pionki tutaj atakowane przez wieżę i hetmana. Myślę, że dobrym pomysłem może być tutaj zagranie czegoś takiego na przykład. Wtedy tutaj ładnie pionki będą się bronić. Potem ten hetman gdzieś tutaj będzie chciał pójść. Jakaś roszatka. No to może zobaczmy. Po czymś takim, co może... Zawsze trzeba patrzeć, co chce zrobić oponent. Co on tutaj potencjalnie może chcieć zrobić. Na pewno będzie chciał gdzieś tu w przyszłości tym końcem gdzieś tu wyjść. Na przykład tutaj. Na ten moment nie może, bo jest tutaj pole bronione przez tego gońca, gdzie za darmo by mógł być zbity, więc to na razie nie wchodzi w grę. Ale przyszłościowo mógłby też próbować czegoś takiego tutaj z szachem. Dobrze, spróbujmy tego pionka na B3 ustawić na razie. Wyjdziemy sobie teraz hetmanem na D2. I oczywiście nie był to zbyt dobry ruch. Dość nieprzemyślany był. Ale spróbujemy się tutaj tym pionkiem mimo wszystko obronić. Czy próbujemy? No to nie jest z kolei zbyt dobry ruch z takiego względu, że po czymś takim po prostu może coś takiego pójść. Więc to też nie do końca działa. Nie mamy też sensownego szacha, że w ogóle żadnego szacha nie mamy. Także tutaj bardzo nieprzemyślany i zepsuty ruch. Także teraz pytanie, czy lepiej jest tutaj uderzyć, czy zasłonić się pionkiem. Obie opcje są tak naprawdę dość szkodliwe. Spróbujmy może czegoś takiego. I oczywiście tutaj widełki. Musimy coś z tym faktem zrobić. Spróbujemy w taki sposób. Tu zaatakujemy tego hetmana. Oczywiście nic z tym nie możemy zrobić. Tutaj ruchy tego typu są wymuszone, jak na razie. Spróbujmy jeszcze raz. E5. Tutaj jakaś forma gambitu wleciała. Zagrajmy sobie jakoś w miarę bezpiecznie. W taki sposób. Zaraz będziemy tutaj chcieli D6 zagrać. Więc na razie przygotujmy sobie gońca. Wyjdźmy tym gońcem.
Spróbujmy może wycofać tego gońca. Wejdźmy sobie tutaj drugim gońcem. Pozbędźmy się tego pionka. Teraz możemy następnie... Tu w ogóle mamy pionka do zgarnięcia z atakiem na tutaj pionka i skoczka. Spróbujmy pozbyć się tego skoczka najpierw. Teraz tutaj pionka odzyskujemy. Oponent robi roszadkę. My także będziemy chcieli zaraz roszadkę zrobić. Dlatego przygotujmy sobie... tutaj sobie podwójny atak na pionka z linii F. Więc tutaj należałoby coś z tym faktem zrobić. Więc tutaj potencjalnie możemy zrobić na przykład coś takiego, bo potem po czymś takim mamy bicie skoczkiem. Oponent, jeżeli to pyk, i tu mamy odbicie królem. Tu się na razie wszystko ładnie broni. No, czy to był dobry ruch? No, nie powiedziałbym. Lepiej może było zagrać właśnie gdzieś tutaj hetmanem może. Tu coś takiego może. Tak, zastanawiam się nad taką najsensowniejszą opcją, bo po czymś takim tutaj mamy mata. I z tym nie można nic zrobić, także tu chyba nie pozostaje nic innego jak coś takiego. No tutaj nasza pozycja coraz bardziej się sypie, widzowie. Spróbujmy może wyprowadzić sobie tutaj tą wieżę. I teraz... Aha, coś takiego mamy. No proszę. Teraz pytanie, co kombinuje oponent takim ruchem? Bo teraz możemy bezkarnie tutaj tego hetmana ukąsić. Tylko pytanie, czy to nie jest jakaś zasadzka? Bo potem, zastanówmy się, potem po czymś takim mamy Maciusia. Czyli nie możemy z tym nic tak de facto zrobić.
Pytanie, czy w ogóle coś możemy zrobić. A no widzowie, możemy zrobić w taki sposób. Wymieńmy sobie wieżę. Myślę, że tutaj dobrym pomysłem będzie w dalszym ciągu włączyć tą wieżę do akcji. Pasowałoby jednak zaatakować. Co jeszcze takiego sensownego możemy zrobić? Możemy spróbować tego pionka za darmo zabrać. Coś takiego, po czymś takim tutaj odbijamy pionkiem. Natomiast potencjalnie szkodliwe może być coś takiego, bo przeciwnik po prostu, nawet jeżeli byśmy chcieli gdziekolwiek odejść, to on po prostu będzie chciał tą wieżę zmienić, bo i tak już ma przewagę. Także tutaj sporo problemów jest. Więc spróbujmy coś takiego zagrać na razie. Oczywiście uciekamy. Spróbujmy może coś takiego zagrać. On się przestraszył. Dobrze, spróbujmy z tym końcem zrobić porządek teraz. Dobrze. Teraz pytanie, co planuje przeciwnik, że wieżę tutaj ustawił? Bo po czymś takim, pytanie, co dalej? Przeciwnik tego nie może za bardzo raczej zbić. Chyba że będzie próbował czegoś takiego. Ewentualnie czegoś takiego. Myślę, że nawet to może być lepsze, bo tutaj raz, że król będzie musiał uciec tutaj lub tutaj, a po drugie, że tutaj wieża zostaje niebroniona. W związku z czym przeciwnik wtedy zyska wieżę. Natomiast potencjalnie można by było w sumie się zasłonić. I w sumie spróbujemy. Tutaj pionek na E4 nie działa, bo tutaj nikt go nie broni. Dobrym pomysłem byłoby królem tutaj lekko podejść, żeby zatrzymać te pionki. Bo jak na razie to tutaj hetman jest unieruchomiony. Chyba że spróbujemy zrobić coś takiego. Teraz po czymś takim
spróbujemy tutaj powymieniać lekko. Ewentualnie nic nie zrobimy. Dobra, spróbujmy w taki sposób. Niestety nic tu nie wyniknęło tak naprawdę z tego. Najgorzej, że wszystko się tutaj broni u przeciwnika. Tutaj mamy coś takiego. Zaraz tutaj wieża wejdzie. Także tu ten król nie będzie miał gdzie uciec za bardzo.
tym momencie tutaj spróbujemy rozbić trochę tą strukturę pionową. Tutaj mamy bicie, bicie, bicie i odbicie. Także tutaj zostajemy w tyle niestety, widzowie. Błędem było też trochę, że ten szach tutaj, bo tak to król zdążył tutaj podejść. I to jest problem. Dobrze. Tutaj zastanówmy się, bo teraz jak tu podejdziemy, no to pewnie coś takiego dostaniemy. To nic nam to kompletnie nie daje. Tu oczywiście pójść nie możemy, więc będziemy zmuszeni do powrotu. Przeciwnik zawsze sobie tutaj może wrócić. Teraz pytanie, czy chcemy spróbować. Tu ryzykujemy wiecznym szachem tak naprawdę, widzowie. Dobrze, i mamy końcówkę pionkową w tym momencie.
tutaj na spokojnie zdążymy go złapać. Ojejku, tutaj misklik. Dobrze, teraz podejdziemy do tamtych pionków, żeby je zacząć bronić. Teraz przeciwnik nie może zrobić czegoś takiego, ponieważ tu zaczniemy mu już uciekać. I on nie będzie w stanie już tego pionka powstrzymać. Bo jak on tu dojdzie, to już pozamiatane będzie widownie. Także teraz czekamy tylko na jego błąd. To już jest, widzowie, wygrana pozycja. I oczywiście, jak to ja standardowo, pacik. GB4 rozwija gońca, atakuje skoczka na C3 i przygotowuje roszadę. Pozwoliłeś przeciwnikowi na zdobycie materiału, ponieważ obrońca jest związany. Najlepszym posunięciem było uwolnienie skoczka spod związania, żeby mógł pełnić funkcję obronną. Pozwoliłeś przeciwnikowi na wymuszenie powstania izolowanych, zdublowanych pionów. Lepszym posunięciem było odbicie figury z poprzedniego ruchu. Ten ruch będzie cię kosztował utratę wieży. Przeciwnik przegapił szansę na zdobycie wieży dzięki taktyce. Twój skoczek jest niebroniony, więc ten ruch prowadzi do utraty materiału. Przeciwnik zbił twojego skoczka za darmo. Możesz zdecydować się na zdobycie gońca poprzez wzmocnienie nacisku na związaną figurę. Przegapiłeś szansę na zdobycie gońca poprzez wzmocnienie nacisku na związaną figurę. To jedyny ruch, który działa. Król przeciwnika ucieka przed szachem od twojej wieży. Masz szansę na zbicie gońca i zdobycie materiału po kolejnych wymianach. Nieźle. Zbijasz niebronionego gońca i zdobywasz materiał po kolejnych wymianach. Najlepszym rozwiązaniem było dla was odbicie figury. Możesz zdecydować się na zdobycie piona poprzez przeciążenie obrońcy. Przeciwnik straci materiał z powodu przeciążonej figury. Zbiłeś darmowego piona. Miałeś pewną wygraną, ale niechcący doprowadziłeś do remisu przez pata. Kontynuujesz atak matowy. Król przeciwnika ucieka. Miałeś pewną wygraną, ale niechcący doprowadziłeś... To kontynuuje groźbę mata. Ten ruch to kolejny krok na ścieżce ku matowi. To był jedyny.
Bardzo dokładny ruch. To był jedyny ruch. Pion dochodzi do ostatniej. To był jedyny ruch. Strzał w dziesiątkę. I to już koniec partii.